I teraz najważniejsze. To w zasadzie powinno być na początku audycji, więc może to wkleję na początek audycji. I teraz najważniejsze. Ale drugim poziomem wypełnienia się tego przeczucia może być to, że Kamala nie będzie wybrana na prezydenta, ale będzie powołana na prezydenta. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony mówi Olaf, czy inaczej Jasnowidz z Gdańska. Witam serdecznie na najlepszym kanale dotyczącym zjawiska jasnowidzenia. A to dlaczego jest to najlepszy kanał, jeśli chodzi o zjawisko jasnowidzenia, powiemy sobie najprawdopodobniej w następnej audycji, którą mam nadzieję zatytułuję 18 totolotków. Więc zapraszam już na kolejną audycję, być może jutro. A na chwilę obecną powróćmy na chwilę do wizji dotyczących właśnie wyborów w Stanach Zjednoczonych i do wizji właśnie wyboru prezydenta i Kamali Harris, Joe Bidena i Donalda Trumpa, bowiem trzeba by to zakończyć i jeszcze dodać jeden ciekawy SMS, który umknął naszej uwadze podczas ostatniej audycji, a mianowicie właśnie jest to SMS dotyczący samej Kamali Harris. Zwróćmy uwagę właśnie na screeny, które Państwu przygotowałem w audycji dotyczącej właśnie wyborów. Tam jeszcze dorzuciłem właśnie ten najnowszy SMS. Spójrzmy na to. Dobrze, tutaj są screeny właśnie, które już znacie właśnie z audycji właśnie, jeśli chodzi o wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Właśnie tutaj było to przeczucie właśnie, że czyli Kamala Harris nie będzie wybrana, nie została ona wybrana, ale będzie ona powołana. I tam też ja Państwu przedstawiałem właśnie takie coś, że dokładnie 2-3 dni po ogłoszeniu wyborów pojawiła się masa artykułów właśnie, że Kamala Harris może być powołana na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych i że Joe Biden może chcieć wykorzystać ten krótki okres czasowy właśnie do stycznia i te ostatnie swoje tygodnie, miesiące sprawowania władzy może po prostu wykorzystać, żeby mianować Kamalę Harris jakoby w nagrodę, czy jako rekompensatę za przegrane wybory i dać jej po prostu stanowisko sędziego w Sądzie Najwyższym USA. Ale w czym rzecz? To jest to poczucie z krachem. Tutaj z kolei totolotek to będzie w następnej audycji, ale tu jest właśnie, to jest ten SMS, który Państwo widzieli właśnie podczas audycji dotyczącej wyborów w Stanach Zjednoczonych, tak? To jest to poczucie właśnie z 4 sierpnia. Kamala nie będzie wybrana, Kamala będzie powołana, ale okazało się, że tuż przed tym SMS-em jest jeszcze inny SMS. Tutaj widzicie, tutaj są znalezione dwa wyniki, bo ja w tej wyszukiwarce SMS-ów wpisałem sobie po prostu frazę Kamala i pojawiły się dwa wyniki i to są te dwa wyniki. To jest ten jeden SMS, Kamala nie będzie wybrana, a drugi okazało się, że jest dzień wcześniej, czy 4 dni wcześniej chyba, ale jest po prostu SMS-em zapisanym wcześniej, ale to jest chyba tam 2, 3, 4 dni wcześniej. Jeśli dobrze pamiętam, to jest chyba 31 lipca. I tam jest właśnie napisane, że zmęczony, ale coś przyszło, że Kamala będzie sama. Jakby nie było za bardzo Bidena i Trumpa, że stoi sama. Ostatnim prezydentem, bo system się załamie. Stany mogą podzielić się na 5-6 części. Znak zapytania.
Dobrze, omówmy sobie pokrótce tego SMS-a. Najpierw skupię się na pierwszej części, bo on jest podzielony na dwie części, na dwa zdania. Te SMS-y, te zdania, one często właśnie wypełniają się razem, ale osobno, tak? Czyli na przykład czytamy tutaj, że Kamala będzie sama. Jakby nie było za bardzo Bidena i Trumpa, że stoi sama. I to moim zdaniem, drodzy Państwo, właśnie się wypełniło i właśnie się wypełnia. Czyli na tamten czas, 31 lipca 2024 roku, kilka miesięcy temu, przyszło takie natchnienie. Ja często mówię, że to są po prostu natchnienia Ducha Bożego, Ducha Świętego. No i czymże jest właśnie dobre przeczucie, jeśli właśnie prawdziwe przeczucie jest dobrym przeczuciem, bo właśnie przekazuje prawdę, tak? Jeżeli jest jakieś słabe przeczucie, to znaczy się, że było w nim mało prawdy, więc było jakby, nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale tak staram się teraz tak na szybkiego, tak na żywo opisać, jakby, że jakoby było tam mało Ducha Świętego, powiedzmy, tak? A jeżeli jest dobre przeczucie, mocne, sprawdza się niesamowicie, to jest jakby mocno natchnione Duchem Świętym. Tak by można było, no chyba tak można powiedzieć, chociaż ja nie jestem teologiem, tak? Ja dopiero niedawno właśnie gdzieś jakoś tak zacząłem się jakby nawracać, tak? To już nie będę całej historii teraz znowu przypominał. Tak tylko mówię, by ktoś był nowy, nie? Żeby wiedział, że ja w takim nurcie to po prostu opisuję. Dobrze, i teraz mamy tutaj właśnie, że zmęczony, ale coś przyszło, że Kamala będzie sama. I drodzy Państwo, wtedy w lipcu to brzmiało tak dziwnie, ale teraz w listopadzie brzmi całkowicie realnie, to de facto się dzieje, bo jeżeli spojrzymy na tą historię, która się zadziała ostatnich miesięcy, to zobaczyliśmy, że najbardziej promowaną osobą była właśnie Kamala Harris, tak? Całe Hollywood za nią poszło. Wszystkie większe media, CNN, nie CNN, one jakby miały większą siłę przebicia, nie? Że one dochodziły do większej ilości osób, tak? Jak teraz w Polsce, polskie media też mają większe zasięgi, ale to nie znaczy się, że mimo iż media mają największe zasięgi i promują obecną władzę, to nie znaczy się, że większość Polaków popiera tą władzę, tak? I tak samo okazało się w tych wyborach w Stanach Zjednoczonych, tak? Mimo iż tamte media i większość aktorów z Hollywoodu nie miały największe zasięgi, okazało się, że to nie znaczy się, że większość narodu poprze Kamalę Harris. I tak się właśnie skończyło, że nie poparła przeciwnika, czyli Donalda Trumpa. I teraz, po zakończonych wyborach, ona właśnie jest sama. Rozumiecie? Tak to trzeba wytłumaczyć. Biden jest prezydentem. Donald Trump najprawdopodobniej będzie, jeżeli dożyje, to będzie nowym prezydentem. A Kamala? Nic. Kamala, mimo iż cała ta maszyneria była ustawiona na tą Kamalę, to de facto Kamala jest teraz sama. I tak tłumaczę tą pierwszą część. Teraz druga część. Druga część, czyli że takie delikatne przeczucie, tak? Pamiętajmy, że to była noc, godzina 0:32 w nocy. Ja byłem zmęczony i te pierwsze przeczucie to takie w miarę przyszło ok, ale drugie właśnie, że coś, że ostatnim prezydentem, bo system się załamie, Stany mogą podzielić się na 5-6 części. Takie dziwne. Niekoniecznie musi się to sprawdzić, ale myślę, że może być takie coś, że teraz Kamala nie została prezydentem, może być okres przejściowy, znowu kilka lat, może rządzić Donald Trump i przy następnej turze, to już Bidena w ogóle nie będzie, bo już nawet teraz go nie ma, to przy następnej turze znowu będzie brała udział Kamala Harris, tylko ona się już wtedy tak podrasuje, tak się nauczy mówić, tak ją będą popierać media i aktorzy z Hollywoodu przez następne lata, że następnym razem może jej się to udać, nie? I być może wtedy, będzie ostatnim prezydentem, chyba że będzie miała 2 kadencje i za drugiej kadencji, czyli to chyba tam będzie za 10 lat około, powiedzmy, tak, miałaby być tym ewentualnym ostatnim prezydentem Stanów Zjednoczonych. Nie wiem tego,
Wiem tylko, że przyszło takie dziwne przeczucie. I teraz, bo wiecie, ja staram się to mówić lekko, bo ja mam trochę inne podejście niż większość tych ludzi, którzy na internecie głównie skupiają się na straszeniu po prostu, tak? To ja skupiam się na tym prowadzeniu przez Ducha Świętego, czyli na przekazywaniu jakby tych przeczuć, jakby, nie, tej prawdy, a nie tak na straszeniu, nie? Nie wolno zapominać, że jestem też youtuberem, więc czasem robię te takie intro, wybuchy atomowe, tak, muzyczka, tak, żeby wprowadzić Państwa w ten klimat. Jestem też tam jakby tym niby youtuberem i tam staram się tam parę groszy tam zarobić. Tu jednocześnie wspomnę, że zawsze można mnie wspomóc właśnie poprzez portal Buy Coffee, postawić tam symboliczną internetową kawę na rozwój kanału. Ale generalnie tym motywem przewodnim jest to, że staram się przekazywać te przeczucia i skupiam się na przekazaniu i na prawdzie, a nie na fałszowaniu prawdy poprzez strach, nie? Bo nawet jeżeli ktoś ma jakieś przeczucie, ale potem przepuści przez maszynkę do mielenia mięsa, tak, i potem swoich widzów też przepuści przez taką maszynkę do mielenia mięsa i to wszystko zmiksuje, zmieli i poleje sosem strachu, to wychodzi niesamowita, satanistyczna po prostu potrawa, tak? Ja się skupiam na czymś innym. No i tyle. Dobrze. Czyli może tak być, ale niekoniecznie teraz, tylko może być w przyszłości. I teraz najważniejsze. Może być w przyszłości, ale niewykluczona jest jeszcze wersja short, wersja szybka. Szybka realizacja i szybka akcja i szybko może być pozamiatane. Mam nadzieję, że tak nie będzie, ale to jest to, co właśnie chciałem Wam powiedzieć w tej ostatniej audycji. Nawet ostatnio jakaś pani pisała coś podobnego, ale myślę, że może być to troszkę inaczej. Czyli, że to przeczucie, może niepotrzebnie po nocach nagrywam audycję, kurczę, bo trochę mi się język nie klei, ale chodzi o to, że to przeczucie Kamala nie będzie wybrana, ona będzie powołana, ono się już wypełniło. Samo to, że już pokazały się te artykuły, że ona może być powołana na tego sędziego Sądu Najwyższego, a jest 1/3 szans, to już się wypełniło. Ta przepowiednia się już wypełniła, ale czasem te przepowiednie wchodzą dwukrotnie, a nawet trzykrotnie, a nawet okazało się, że 4- i 5-krotnie, tak? Bo była taka kiedyś przepowiednia właśnie, że 27, 28 coś zaeskaluje i ona była na początku roku i to wyszło chyba 5-krotnie, tak? 5-krotnie w tych dniach, w danych miesiącach właśnie eskalowały różne wydarzenia na świecie. Ale mniejsza z tym, one mogą wejść więcej niż jeden raz. Czyli teraz weszło, że Kamala nie została wybrana i być może 1/3 szans, że będzie powołana na sędziego sądu. To jest jedno. I teraz najważniejsze. To w zasadzie powinno być na początku audycji, więc może to wkleję na początek audycji. I teraz najważniejsze. Ale drugim poziomem wypełnienia się tego przeczucia może być to, że Kamala nie będzie wybrana na prezydenta, ale będzie powołana na prezydenta. Nie jestem konstytucjonalistą Stanów Zjednoczonych, nie znam się na prawie, które tam panuje, ale wiem, że na Ukrainie, jak trwa konflikt zbrojny, to wszelkie wybory są zawieszone. Gdyby wojna trwała 10 lat, to Załęski rządziłby 10 lat, no chyba że podałby się do dymisji. Nikt inny nie będzie wybrany w tym czasie na prezydenta. Nie wiem, co by się musiało stać w Stanach Zjednoczonych, żeby te wszystkie procesy zostały zamrożone, ale wiemy, że takie testy zamrażania mieliśmy w 2020 roku. Całe miasta, państwa, czy ziemia cała została zamrożona, więc nie wykluczam, że mogą się dziać jakieś nowe rzeczy. Być może prawo nie jest takie. Być może ta przepowiednia się spełniła i kolejnego poziomu wypełnienia się nie będzie. Ale czasem przychodzą do mnie takie fantazje właśnie, że a kto wie, że jednak to życie potrafiło nas zaskoczyć, tak? W 2020 roku i w lutym 2022 roku. No i teraz akurat mamy 2024 rok, nie? To tak jakby tak spojrzeć, że co 2 lata się dzieje jakaś zmiana narracji, to można byłoby się spodziewać, że teraz też ten Matrix zostanie jakoś przeprogramowany. Ja w ogóle dzisiaj, jak sobie szedłem, to 2 razy miałem takie przeczucie, takie dziwne, takie
no, zbyt często może używam tego określenia, że symboliczne, no nie wiem jakiego słowa użyć, nie wiem, eteryczne, no nie eteryczne, no, poetyckie takie, no powiedzmy, na takie przeczucie, takie wrażenie bardziej, nie, bym powiedział, że no idziecie na spacerze i macie takie wrażenie, że czujecie jakby teraz oni przeprogramowywali tego Matrixa, nie? Takie wrażenie. Tylko nie chcę tutaj siać jakiejś, kurczę, psychozy, tak? Chodzi o to po prostu, że takie wrażenie, czyli jakby, ale to jest zupełnie naturalne jakby, tak, że zmieniła się władza w Stanach Zjednoczonych, tak? Wszyscy tam spodziewali się, że będzie Kamala, się okazało, że wyskoczył Trump, więc jakby cały system może być teraz przepraszam, że cały system może być teraz przeprogramowywany, tak? No i takie uczucie mi przychodziło ostatnimi dniami, a dzisiaj to już zupełnie 2 razy, więc jak już po 2 razach to stwierdziłem, że muszę o tym powiedzieć właśnie, że takie wrażenie, że ten Matrix jest teraz przeprogramowany, tak jakby oni teraz przeprogramowali Matrixa. I teraz Kamala nie została wybrana, ona będzie powołana, 1/3 szans, że to się wydarzy. Czyli to już się wypełniło, ale jest jeszcze drugi poziom wypełnienia, czyli może być jeszcze dalej 1/3 szans, że wydarzy się ta większa wersja. Czyli właśnie jakiś konflikt, czy na przykład ktoś będzie jakieś salwy oddawał w kierunku Donalda Trumpa, czy coś innego, czy na przykład właśnie jak w tych SMS-ach właśnie, że naprawdę by się coś wydarzyło właśnie w związku z tym krachem, tak? Lub jakiekolwiek inne wydarzenie. Coś tak grubego, że zawiesiłoby te procesy w Stanach Zjednoczonych i że de facto Biden by pozostał prezydentem, nie byłoby nominacji Trumpa, ale Biden z powodu tego, że już jest stary, to tak samo jak chciał powołać Kamalę na sędziego, to by powołał Kamalę na prezydenta Stanów Zjednoczonych jako zastępcę, ale powołałby po prostu na prezydenta, a sam by ustąpił. I wtedy na przykład przez następne 2 lata by rządziła Kamala i przez te 2 lata by tak pozamiatała system, że faktycznie Stany by się za te 2 lata, czy w ciągu tych 2 lat by się po prostu rozpadły. Nie wiem, czy tak będzie. Chyba mam nadzieję, że nie, ale jest to niewykluczone w jakichś tam scenariuszach science fiction. Chcę Państwu tylko wskazać taką potencjalną ścieżkę wypełnienia się kolejnego poziomu tej przepowiedni. Nie musi on się wydarzyć, ta przepowiednia już się wypełniła, ale trzeba pamiętać, że jest niewykluczone to, że ona może wypełnić się właśnie dwukrotnie, czyli na wyższym poziomie, czyli właśnie tak mocniej, tak? Czyli właśnie zamiast Kamala będzie powołana na sędziego, może być powołana na prezydenta Stanów Zjednoczonych, jeżeli wydarzą się jakieś grube rzeczy, będą jakieś właśnie jakiś stan wojenny, czy wojna, czy jakaś wyższa konieczność i to zostanie zawieszone. Ale mówię, no zaznaczam, nie znam się na tym prawie, może prawo amerykańskie nawet w środku jakiegoś konfliktu i tak dochodzi do tego powołania Donalda Trumpa na prezydenta. No chyba, że faktycznie jakieś salwy poszły na Donalda i Donalda by po prostu nie było, albo nie byłby w stanie, tak? I nie byłoby ani Bidena, bo jest już stary, ani Donalda, bo byłby na przykład właśnie, miałby coś z uchem właśnie, jak było. Tak mówię w sposób zawołowany, żeby tych algorytmów tam nie złościć, bo wkrótce będziemy mówić nie złościć algorytmów, tak? Czyli raczej tego czegoś, co będzie za nimi stało lub stoi. Dobrze, drodzy Państwo, to kończmy, żeby nie przegadać tematu. Kamala nie została wybrana. Kamala być może będzie powołana na sędziego. No, kto wie, może ta przepowiednia spełni się jeszcze mocniej i nie będzie wybrana, będzie powołana na prezydenta. Choć wolałbym osobiście nie, ale to jest tylko moje zdanie. Każdy z Was ma pewnie swoje zdanie. Ja, jeśli chodzi o Kamalę, to mam pewne obawy, że mogłoby być naprawdę szybko pozamiatane w ciągu dosłownie 2 lat. Dobrze, drodzy Państwo, miło się z Wami przybywa, miło się do Was mówi, ale pora późna, ja to jeszcze puszczę dzisiaj,
I następna audycja może właśnie zajmiemy się właśnie tymi 18 totolotkami. One są związane z tym właśnie, że 2 godziny zgłosił się do mnie jeden człowiek, który słucha mocno mnie, ale też słucha Krzysztofa i często właśnie tam gdzieś w jakieś depresje wpada, w jakieś lęki i po prostu gdzieś to mnie natchnęło właśnie i odkryłem taki ciekawy przypadek czy zbieg okoliczności, który właśnie jest rzędu 18 totolotków, co sobie z miłą chęcią obliczymy w następnej audycji. Ale to już w następnej audycji. Dobrze, dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia z Panem Bogiem. Buziaki, kocham Was, pa! Drogi widzu, jasnowic z Gdańska przekazał największą liczbę przepowiedni z dokładnością co do jednego dnia. Jako jedyny precyzyjnie wskazał lokalizację poszukiwanego dziecka w największych w historii poszukiwaniach w Polsce, jak i też w największej polskiej obławie. To wszystko za darmo. Wszystkie poczucia i natchnienia są darmowe, jednak jak każdy maratończyk, żeglarz czy himalaist posiada sponsorów na swoją działalność, tak i Ty możesz stać się jednym z nich, wspierając badanie zjawiska jasnowidzenia, stawiając przysłowiową kawę. Dziękuję. Pozdrawiam Cię serdecznie. Jasnowic z Gdańska.